Tutaj mamy wszystkie jakieś skrawki materiałów, z którymi nie wiem, co mam zrobić, ale nie chcę tego wyrzucać. To już są same kosmetyki. Teraz tła i to jest chyba jedyna jeszcze w miarę posegregowana rzecz w tym domu. A to jest, słuchajcie, mój projekt sukienki, tylko ona nie została dokończona nigdy i nie wiem w sumie dlaczego. Dobra, chyba wiem dlaczego. Bo była za mała. Wait. A? Może jednak nie? Oczywiście to był materiał próbny. To nie miał być ten materiał. I zobaczcie, to wykończenie nie wygląda nawet tak tragicznie. Nie powiecie, że nie. To już wtedy się dorobiłam overlocka. Widzę, że jesteś zachwycony naszą przeprowadzką. Runda numer 2. Outfit typowo przeprowadzkowy. Ja ogólnie po tej drugiej rundzie jestem zmęczona. To jest i przeprowadzkowy, i restauracyjny outfit. To się niewiele różni. Robert, nie zdradzaj mnie, proszę. Chyba potrzebujemy busa. Już nam się nic nie mieści w bagażniku. Nie mam już miejsca, więc to jedzie ze mną. A kierowca? Może wejdź i... I co? Głowę mam w szprychy włożyć? Poczekaj, jej pomysły. Moments later. Nie obyło się bez małego wypadku. Teraz trzeba to wszystko posprzątać. Robert postanowił wypracować nową technikę. Ma zamiar zabrać wszystko naraz. Pierwsza rzecz wniesiona do mojego studia. Tak będzie wyglądało moje studio przez najbliższe pół roku. The next morning. Znalazłam dzisiaj rano taką kurtkę po mojej babci. Ogólnie ona mi nijak pasuje do dzisiejszego outfitu, ale ogólnie uwielbiam takie vintage rzeczy. Jedziemy, słuchajcie, po golarkę do ubrań i mam nadzieję, że uda mi się ogolić. Zapomniałam tego słowa. Jak to się nazywa? Kanapę. Jeszcze do paczkomatu przyszła paczka z Zary, więc myślę, że trzeba ją odebrać. Kurwa, co oni tak blisko stanęli? Są dostępne tylko 2 golarki. Ta nie wygląda zachęcająco, więc biorę Philipsa. Co jak co, słuchajcie, ale za tą windą to będę tęsknić, bo ona ma naprawdę spoko światło. Zawsze mi się tu fajnie robiło zdjęcia stylówek. Wszystko fajnie, tylko musimy włożyć baterię. Wow! Tak wygląda moje zamówienie z Zary. Zamówiłam ogólnie takie topy pod makijaże, żeby miała jakieś, wiecie, różne kolorki. Zawsze mi brakuje właśnie kolorowych, zawsze mam jakieś czarne, białe i potem nie mam co założyć albo noszę to samo cały czas, więc zamówiłam trochę kolorków. Tu jest jeszcze biały, klasyczny. No, szczerze to ten, co myślałam, że będzie fajnie wyglądał. Taki jest za bardzo dzianinowy. Kolory mają ładne. Więc zobaczymy. I jeszcze te 2. Jeden na długi rękaw. Jeden żółty. Ten jest fajny nawet na co dzień. Nie tylko do nagrań. Jakiś taki, jakby miał plamy. Nie wiem, dziwnie to wygląda. Nie mogę, słuchajcie, zobaczcie jaki cute kapcie dostałam. Loving10 wprowadza swoje produkty do Europy i z moim kodem możecie dostać Deluxe Applicator. Sytuacja uległa drastycznie zmianie, bo dostałam okres, więc zamiast się pakować, jadę sobie poprawić humor burgerem. Jak? Dobry?
To jest taki amerykański burger, fast foodowy w miękkiej bułce, tylko lepszy. Cały jesteś brudny. O to chodzi. Fryteczki z McDonalda. Burgera oceniamy tak na mocne 8 na 10. Trochę mi przypomina w ogóle burgera z In-N-Outa. Bardzo dobry. Ja lubię takie cienkie mięso, a teraz jedziemy na zakupy do Lidla. Jak na zakupy to do Lidla, jak była ta piosenka? Jak sobota to. Stwierdziłam, że muszę przymierzyć to, co kupiłam, bo jak coś nie będzie pasować, to po prostu odeślę. To jest pierwsza rzecz. W sumie to z wody, nie wiedziałam. Jest trochę prześwitujące, ale zostawiam. Mam takie fajne skórzane spodnie, które by do tego pasowały. Ten top nie robi szału, ale do nagrań makijażu będzie ok. Oczywiście bez tego czarnego stanika pod spodem. Ten top wyglądał słabo jak przyszedł, ale na mnie w sumie wygląda całkiem nieźle. Oprócz tego, że widzicie, no to trochę odstaje. Ten kolor może mi się nawet bardziej podoba, jak ten poprzedni. Nie wiem, co mam o tym topie myśleć. Coś mi tutaj nie pasuje. Nie wiem, może to? Nie. To dobrze wyglądało. Kolor jest przepiękny, ale sam krój nie jestem do końca przekonana. To jest ten sam rozmiar, tylko inny kolor, a wydaje mi się, że jest taki jakiś mniejszy. Kolor mi się bardzo podoba, ale zobaczcie tutaj, widzicie, jak to się podnosi? Boję się, że tak się będzie podnosić cały czas. Nie wiem, jakoś nie jestem przekonana. Materiał tego topu jest taki raczej słaby, ale zostawię. Białych topów nigdy za wiele. Oczywiście stanik prześwituje, ale założę jakiś inny beżowy. Tak, to całkiem spoko. To jest ten sam top, tylko inny kolor i też spoko. Tego na pewno zostawię. Ten ma bardzo ładny kolor, ale zobaczcie, tutaj odstaje. Jakoś tak... no nie. Tego chyba odeślę. A to jest ten top, który przymierzam na początku, ten żółty. I chyba go zostawiam, bo takiego koloru nie mam. The next morning. Wczoraj był jeszcze luz, dzisiaj jest tragedia. Nie wiem, który ketonol wziąłem. Robert mnie opuścił, pojechał sobie do pracy i wróci dopiero w piątek. A mój kot, który jest raczej oszczędny w uczuciach, zawsze jak mam okres, to obok mnie siedzi. To jest jego maks okazywania uczuć. Stikuś. Nie. Jest już godzina 16, a ja zadam dzisiaj tylko i wyłącznie kanapkę z nutellą i to tylko dlatego, że rano brałam leki i nie chciałam ich brać na pusty żołądek, więc najwyższy czas zrobić coś do jedzenia, bo nie chcę sobie dołożyć kolejnych symptomów takich jak ból głowy. Już to, co mam, mi w zupełności wystarczy. I tak się cieszę, słuchajcie, że dzisiaj mam taki... no to nie jest może luźniejszy dzień, bo miałam w planach posegregować wszystkie kosmetyki w studiu i wiecie, przeprowadzić się z tym, co najważniejsze, a nie po prostu z milionem pierdół, jak na przykład, nie wiem, mam takie pudło gąbek, które były nieużywane rok, trzeba to wyrzucić i tak wiecie, chciałam po prostu zrobić taki porządek w tych kosmetykach, żeby nie zabierać wszystkiego, no ale ewentualnie mogę się z tym przeprowadzić i zrobić to w nowym mieszkaniu, więc nie ma dzisiaj takiej tragedii, jutro mam więcej rzeczy do zrobienia. Muszę nagrać film, ale to jest już problem na jutro, a jutro już myślę, że będę się spoko czuła. Ostatnio jak robiłam bulion, to pomroziłam i wołowy, i wieprzowy i Wam serdecznie polecam taki patent, bo zamiast używać, wiecie, takich gotowych tych rosołków albo tych kostek wołowych, to macie swoje naturalne, pyszne buliony. Ja tych wołowych używam do sosów, zazwyczaj do meksykańskich jakichś rzeczy albo do risotto, a wieprzowe używam na przykład do żurku albo do jakichś zup. Wpadłam jeszcze na pomysł, że użyję dzisiaj świeżej kukurydzy, a nie takiej z puszki. Ostatnio byłam w knajpie, gdzie właśnie podawali chili con carne z taką świeżą kukurydzą i było tak przepyszne, że żałuję, że wcześniej na ten pomysł nie wpadłam. Mam jeszcze 2 papryki, żółtą i czerwoną, bo kocham paprykę, i fasolę używam z puszki, bo w moim dzisiejszym stanie nie mam siły, wiecie, moczyć tej fasoli, odcedzać, gotować i tak dalej. To jest za dużo zachodu, więc fasola będzie po prostu z puszki. Zastanawiałam się w ogóle, czy nagrywać dzisiaj tego vloga, czy po prostu go nie przenieść na inny dzień, bo nigdy nie chcę na moich filmikach przekazywać, wiecie, takiej negatywnej energii. No a dzisiaj mnie wszystko boli i tylko chodzę i narzekam. Z drugiej strony stwierdziłam, że ja sama lubię oglądać takie normalne dni u innych, wiecie, że nie zawsze dni są produktywne, nie zawsze się wszystko zrobi i czasami po prostu człowiek się gorzej czuje.
i ma słaby dzień. No i ja mam taki niestety dzisiaj słaby dzień. Czuję się w ogóle... No nie za ciekawie, że dzisiaj nic nie zrobiłam. Mam oczywiście wyrzuty sumienia. No ale jutro mam nadzieję, że jak się będę lepiej czuła, to nadrobię. Muszę już nadrobić, bo już drugi dzień nie mogę umierać. Właściwie to trzeci by był, bo wczoraj też za dużo nie zrobiłam. Delikatnie podsmażam kukurydzę na masełku. Dobra, wyszła. Jaka soczysta. Teraz wszystko musi pogotować z godzinkę i w końcu będę jeść. TikTokowy sposób na zawijanie tortilli, cheddar, czyli con carne i trochę ryżu. Tego właśnie dzisiaj potrzebowałam. Co prawda jest już 9 i za dużo czasu mi dzisiaj nie zostało, ale postaram się chociaż zagarnąć to biurko i może spakować jeden karton. Zobaczymy, na ile mi sił wystarczy, że wiecie, tak się chociaż poczuć trochę lepiej, że cokolwiek dzisiaj zrobiłam. Coś tam dzisiaj spakowałam. Połowę szafy w studiu, kurtki, buty, jakieś ciuchy, dokumenty, także nie ma tragedii. Niby tych rzeczy jest dużo, a ja dalej nie mam się w co ubrać. Ja nie wiem, jak to się dzieje. Te 3 pudła, które tu stoją, to są przynęty wędkarskie Roberta. Ale to oczywiście ja mam dużo rzeczy w tym domu, nie? Jak coś, to Robert by się przeprowadził w sekundę. 1 karton wystarczy. Robert te wszystkie pudła, które wozimy, rozładowywał po prostu w mieszkaniu, bez ładu i składu i podobno jest masakra. Armageddon jest. A to jest, słuchajcie, hit. Widzicie, co tu leży? To są beauty blendery. Mój mąż padł na genialny pomysł, że będą super trzymać drzwi. No i trzymałem. Przyjechaliśmy po grubcie. Ty już chyba wiesz, co? No, widzę, że ty wiesz. W skali od 1 do 10? 10. Jeszcze nie skończyłam pytania. 10. Dzień dobry. Gdzie ja jestem? O matko, nowy dom? Nie no, zobaczcie, ile tu jest rzeczy. Cały stół, podłoga, tu jakaś randomowa szafa. A grubciu z Robertem. Chill. Chill out. Fiderski szczelik, Polska 1-0. The next day. Wracamy do starego mieszkania. Spakować jeszcze tam lodówkę i chyba zamrażarkę. To nam chyba jeszcze zostało. No i tak poodkurzać, ogarnąć ścianę. Tak wiecie, już na tip-top, żeby jutro oddać to mieszkanie. Teraz to studio się nawet duże wydaje, a ja się nie mogłam pomieścić. Flashback. Znajdujemy się właśnie w moim pokoju makijażowym. Za to w tej podwójnej wieży. End of flashback. Nie dość, że wyglądam, jakbym miała pieluchę w tych spodniach, to są jeszcze dziurawe i tak wyglądają. Ale no nie będę się ładnie ubierać do przeprowadzki, bo i tak to uświnie. Ostatni raz w windzie. Idziemy do nowego. To już jest koniec. Nie ma już nic. A little later. I dzisiaj w końcu ugotowaliśmy obiadek, a właściwie Robert ugotował grzybową. W końcu domowy obiadek, bo już przesadziliśmy ostatnio z tymi wynosami. Grubciu, wiesz, że te szafki są przeznaczone na rzeczy, a nie na koty? O tak, na pewno, jeszcze na górę. Ciekawa jestem, jak ty tam chcesz wejść. Jedyna droga to jest w dół. Jak widać, sytuacja została w miarę opanowana, słuchajcie. W miarę. Studio jest w stanie tragicznym. No ale nie dało się zrobić wszystkiego naraz. Energia tego mieszkania i wszystko
to jest no po prostu coś niesamowitego, aż chce się, wiecie, wstać rano i działać. Tylko sama ta przeprowadzka, to przenoszenie rzeczy i mam takie zakwasy, słuchajcie, że ja w życiu takich zakwasów nie miałam nawet po siłowni, jak mam teraz od przenoszenia tych toreb i tych pudeł. Jak sobie jeszcze pomyślę, że całe to studio jest do ogarnięcia, to słabo mi się aż robi. Dlatego trzeba zrobić wycieczkę do Ikei, żeby, wiecie, trochę odetchnąć. Potrzebuję trochę normalności. W Ikei potrzebuję przede wszystkim kupić prześcieradło, bo zobaczcie, nasze jest totalnie za krótkie, zresztą jak cała pościel. Potrzebuję jeszcze na pewno też takie podstawki pod napoje, bo mamy drewniany stół i bardzo nie chciałabym go zniszczyć. Okres kurtkowy, czas start. Nawigacja nam pokazuje, że do Ikei będziemy jechać jakieś 50 minut, więc stwierdziliśmy, że jednak pojedziemy do Galerii Mokotów. Kupię pościel w Zara Home. Zastanawiam się, czy wziąć taki bardziej beżowy, nude kolor, czy taki typowy biały, lniany. Kupiłam tylko i wyłącznie prześcieradło i poszewkę na kołdrę, bo zapomniałam sprawdzić, jaki rozmiar mają nasze poduszki. Więc będę musiała je zamówić online. Na kolację jemy Kung Pao Chicken. Tylko Robert trochę przesadził z moją porcją. Nie dam rady raczej tego zjeść. Wybierając walidację czy aprobatę drugiej osoby, tak naprawdę porzucamy gdzieś siebie samą w tym wszystkim. No bo dla przykładu, jeżeli ja mam granice w kontekście swojego życia prywatnego, a ktoś nagmini... The next day. Wczoraj resztę wieczoru układałam pranie, bo tego w ogóle Wam jeszcze nie mówiłam, ale Robert, jak się rozpakowywaliśmy, to on pomieszał brudne ciuchy z czystymi. I ja już nie wiedziałam w końcu, co jest co i musiałam wyprać wszystko. Wszystkie nasze ciuchy. I wstawiłam już chyba z 17 pranie dzisiaj. Myślę, że 17 albo 18, już straciłam rachubę. I najwyższy czas, żebym ogarnęła studio, bo ja, słuchajcie, muszę dzisiaj coś nagrać, a na razie nie mogę tam nawet wejść, bo nie mam jak przejść. Więc zaczęłam od tych koszy, które były z brzegu, no i postaram się je posegregować, a potem zobaczymy. Wiecie co, ja chyba najpierw potrzebuję kawy, zanim się za to zabiorę, bo dzisiaj jest w ogóle taki jakiś śpiący dzień, a nasz ekspres do kawy jeszcze nie został uruchomiony, to znaczy on jest, tylko trzeba go odkamienić najpierw, więc... Co by na to, żebyśmy najpierw zrobili sobie szybką wycieczkę do Green Cafe Nero. Znalazłam taką przetartą drogę na skróty i postanowiłam ją przetestować, ale nie wygląda ona za obiecująco. Udało mi się dojść tą drogą na skróty i zaoszczędziłam całe 2 minuty. Ja się w ogóle tak cieszę, że się z tamtego mieszkania wyprowadziliśmy. To było takie mieszkanie tymczasowe, które cały czas traktowaliśmy jako, wiecie, coś, co jest tylko na chwilę i zaraz będziemy szukać czegoś swojego i nie zostaniemy tam na dłużej. I ja nie chciałam w ogóle w to mieszkanie inwestować, dlatego że to jest mieszkanie wynajmowane i tak się w końcu z niego wyprowadzimy. I wolę te pieniądze, wiecie, zachować na swoje mieszkanie, więc jeżeli kupowałam jakiekolwiek szafki, cokolwiek do tego mieszkania, to wszystko było po taniości i nie było tak, wiecie, po mojemu. A pomieszczenie, w którym ja się znajduję, w którym mieszkam i w którym w sumie spędzam 80% swojego czasu, no bo pracuję z domu, ma na mnie ogromny wpływ, na mój nastrój, na moje samopoczucie i ogólnie na to, jak wygląda mój dzień. I wiadomo, że to nie jest jeszcze nasze mieszkanie dopiero będziemy zaczynać remontować, w przyszłym tygodniu dopiero dostaniemy klucze, bo tam były jakieś poprawki oczywiście u dewelopera, ogólnie klucze mieliśmy dostać w maju, a jest październik. Więc nawet tego nie skomentuję, ale wiecie, to samo już, że przeprowadziliśmy się tutaj do tego mieszkania, które jest dużo bardziej przestronne, już mogę pomieścić jakiekolwiek rzeczy, nie muszę, wiecie, ich tak upychać i w ogóle no jest dużo ładniejsze od poprzedniego mieszkania, że mam miejsce do nagrywania, wiecie, mam kilka tutaj miejscówek do nagrania, jakichś outfitów, tam w łazience mogę coś nagrać i tak dalej. U nas w mieszkaniu starym tak ciężko było cokolwiek nagrać, jak chciałam nagrywać jakieś modowe rzeczy, to musiałam jechać gdzie indziej, no bo nie było tam warunków, było, wiecie, wszystkie pokoje były wąskie i tak dalej, a tutaj po prostu jest przestrzeń. I mimo tego nawet, że się dzisiaj źle czuję, bo mnie boli głowa i jestem taka śpiąca, to i tak się czuję 10 razy lepiej jak w tym poprzednim mieszkaniu.